Witajcie, szanowni widzowie. Już za momencik zaproszę Was do tego oto foliaka z pomidorami, czyli do królestwa pomidorowego mojego małżonka. Ale najpierw rzućcie okiem na tę oto roślinkę. Przed Wami ogórecznik lekarski, ale kwitnący na biały kolor. Udało zdobyć mi się nasiona, z Niemiec przyjechały. Wysiałam w tym sezonie i oto jest przepięknie kwitnący. Dziś jest dzień, kiedy pierwszy raz właśnie ogórecznik lekarski kwitnący na biało rozkwitł. A jeszcze szybko podejdziemy do tego, który kwitnie na niebiesko. I to będzie tyle miłych chwil, bo za chwilkę będzie coś bardzo, ale to bardzo nieprzyjemnego dla nas. No i dla każdego, kto uprawia warzywka, rośliny. To jest powszechnie znany ogórecznik kwitnący na niebiesko. Biały też taką kępę utworzy. Dobra, czas na niemiłą rzecz i przejdę do pokazywania odmian pomidorków. Nie wiem, czy wszystkie mają zawiązane już pomidoraski. Zobaczymy wspólnie. Mrusia przyszła. Mrunieczka. W tym odcinku pokażę pomidorki nasze w szklarni, ale jest tu bardzo źle, bardzo zła sytuacja. Dlaczego? Zobaczcie, co się dzieje. Mąż teraz podlewa. Od kilku dni pojawiły się otwory. 30, 50, cała masa. To jest katastrofa dosłownie. Nornica albo też karczownik grasują tu na potęgę. Mąż podlewa teraz. Woda od razu tam wpada. Coś niebywałego. Te pomidory przetrwają. No nie wiadomo, nie wiadomo. Musicie wiedzieć, że kiedyś, chyba ze 2 lata temu, kupiliśmy preparat na właśnie nornicę i te podziemne gryzonie. Spójrzcie, jaki tunel wydrążony. Czy wiecie, co się stało? Po wsypaniu do takich otworów tego preparatu z jeszcze większą intensywnością zostało przeorane. To było w innym foliaku. No tu widać jest korzenie. Tego jest cała masa, cały ogrom. Obyśmy się nie pożegnali przedwcześnie z tymi pięknymi pomidorami, sadzonkami. Tyle pracy. Podróbcia. Pomóż, kotko, pomóż. Szukaj wroga. Pokaż. Patrzcie, tu kolejne. No tego jest mnóstwo. Gdzie? Wszędzie. No to tak. Tego jest całe mnóstwo. W każdym rzędzie. A spójrz, tu jest świeżo usypana ziemia. Dopiero co musiał być. Tu. Widzisz? Przebrzydła menda. No i co tu robić? Mamy 3 kotki. Jedna nie poluje. Nie potrafi. Pozostałe 2 są niezainteresowane. Nawet nie obwąchują tego. Tego jest bardzo dużo. No i co? Dobra. Koniec. Musiałam wyjść, troszkę ochłonąć. Przykre są takie rzeczy. Człowiek się stara, nie zawsze ma siłę, nie zawsze ma czas. Chce, żeby mu udało się, no nie? I żadne słowa pocieszenia, no nie pomogą. Miłe to jest, jak pocieszamy się nawzajem. Życzymy sobie tego powodzenia, wiadomo. Ale fakty są takie, że siedzi w sercu taki smutek, taki żal, że przyjdzie coś, co będzie chciało zniszczyć. Ja mam nadzieję, że pomidorki, ponieważ są silne, to są jednak silne rośliny. Zobaczcie, ułamimy gałązkę i ją się da ukorzenić.
i tak dalej, i tak dalej. Sami wiecie, ci, którzy uprawiają pomidorki, to sobie dadzą radę, tak myślę. A teraz spójrzcie, ogólnie zapraszam jeszcze na film, gdzie pokazywałam pomidorki rosnące na zewnątrz. Tam są również te odmiany, które tutaj epizodycznie, którejś odmiany nie ma tu, a jest tam i na odwrót. Ogólnie tak, 65 odmian plus 2 bez nazwy posiadamy w tym sezonie. To jest bardzo dużo, za rok tyle nie będzie. I najwyższy pomidor gdzie rośnie? To od niego zaczniemy. Tam, w samym rogu. Chociaż czy od niego zaczniemy? Tak, skoro go już tu wywołałam do tablicy, no to co? To jest to ten. U góry takie pomidorki. Azotu już nie dostają. Mąż co 2, co 3 dni podlewał gnojówkami z pokrzyw. To jest odmiana Belgian Hirt. Mieliśmy go już kiedyś w dawnym kiosku Ruchu i wiecie, że tam był znacznie niższy, ale też w tym sezonie pomidorki, które rosną w innym miejscu niż wcześniej, inaczej się zachowują. Gorzej lub lepiej. Patrzcie, jaki kształt. Podobny wielkością jest tu pomidor, identyczny, czyli poczekajcie, około 2,5 metra jest w tym miejscu. Tam jest coraz wyżej. I ta odmiana obok wysoka nazywa się tak. Minusińsk Orange Elephant. Kolego Mike, od Ciebie większość odmian pomidorów kupiłam w sklepie chorwackim internetowym Croatian Seeds Store. Ale ja lubię takie pomidory o takich kształtach. Słuchajcie, czaderskie, nie? Tu staśmiony był przepięknie kwiat. Nie pamiętam, czy nagrałam go, ale był rewelacyjny. Dobra, włączamy lampę błyskową, bo już jest godzina jakoś tak 20. Tym samym wspólnie odkryjemy, czy będzie sucha zgnilizna na pomidorach w foliaku. W zeszłym roku miałam 2 lub 3 odmiany, które miały suchą zgniliznę. Inne pomidory nie. Mąż pod każdą z sadzonek, gdy je sadził, dawał, wiecie co, skorupki od jajek. I teraz tak, odmiana, która nie ma pomidorów, ale ma kwiaty. O, jest pierwszy zawiązek, bardzo niewielki. To Sartroloise. Natomiast w gruncie już owoc był. Bazylia obok rośnie. Odmiana nieznana. Teraz odmiana, która w gruncie była słabiutka. Zapraszam na film, możecie Państwo porównać. Cyrynkowic Jugosłowian. Pani Aniu, pozdrawiam. Tu tak wygląda pierwszy. Te nasze krzaki. W ogóle, co jeszcze powiem? Już chyba mówiłam, ale powtórzę. One to są silne odmiany. Silne, mocne. Tak typowałam i o wyglądzie owoców. Brałam pod uwagę wygląd owoców i ogólnie taką jakąś odporność, moc. To są mocne, silne odmiany. One musiały zbudować tą swoją zieloną masę. Słuchajcie, dopiero teraz zaczyna się czas kwitnienia i zawiązywania owoców. Przepraszam, bo to są odmiany wysoko rosnące. Praktycznie wszystkie. Muszą mieć moc, by wykarmić. No i mąż masowo obrywa liście, bo potężnie rosną. Czyli tak, wracamy. Cyrynkowic Jugosłowian ma tu jeszcze takie. A ja wcześniej nie zauważyłam. Bardzo przepraszam, jeśli film będzie długi, ale przypominam, że jest taka opcja, gdzie można przyspieszyć oglądanie.
I będziemy ten rząd kończyli odmianą Złoto i Linii. W gruncie zobaczcie, jak wyglądała. Trochę nerwy mnie szarpią, przepraszam, i chyba to chaotycznie nagrałam, to co teraz do tej minuty jest pokazane. Wspaniała. Już sporo owoców. Drugi rząd. Gdzieś tak 1,30 m ma ta sadzonka. Koleżanko Asiu, pozdrawiam. Odmiana czekolad Skipes. W pasy ciemnobrązowy. Tu zaczynają się kwiaty, około metra. I pierwszy owoc. No i dalej idą już kwiatuszki. 3 pędy zostawione tu. Tu silny krzaczor, jest to z naszego zbioru. Pomidor gigant ważył 927 gram. Owoc, a nasiona pochodziły z pomidorka giganta o wadze kilku kilogramów. Już nie pamiętam ilu. 1,60 m około ma ten krzak. Silny jest. A jakie już pomidorki. Ja najbardziej z utęsknieniem, mąż też, jak żeśmy gadali, czekamy na takie staśmione ekstra kwiaty. Aby wyhodować wielki jeden owoc, to wiecie, co trzeba zrobić? Osoby, które nie wiedzą, wszystkie inne pomidory oderwać i zostawić jeden największy owoc. Tak robią osoby, które przystępują do konkursów na warzywo gigant. I potem właśnie z tych silnych pomidorków zbierają nasionka, wysiewają, gdy przychodzi pora w kolejnym sezonie i walczą o palmę pierwszeństwa. To jest piękne. Różne są aspekty upraw. Teraz krzaczek, 1 m wysokości. Tulip Pink, ten, na którego tak czekam, a on nie ma owoców tu w foliaku jeszcze. Dopiero kwiaty. Na zewnątrz już coś było. Już silna, wysoka odmiana. 3 pędy, 4. Odmiana ta, która nam najbardziej smakowała. Rebel Stolik, ten Prime. A na zewnątrz ma mizerny wygląd. Patrzcie, co tu się dzieje. Nie dość, że bajecznie kolorowy. Tak efektowny. To jeszcze już ma ile pomidorów. I tu wyżej. On też rósł w zeszłym roku w tym oto foliaku, ale tam, na samym końcu, pod ścianą. I to jest najpyszniejszy z pomidorów. Ma jakieś około 2,5 metra. Ten pokazywałam obok kasady z folii. No i podejrzyjmy, czy coś się tu nie dzieje. Nie pamiętam, czy to u tej odmiany była sucha zgnilizna na zewnątrz. W każdym razie w tego typu kształcie. Ludzie, kochani, coż tu się dzieje? Teraz pierwszy raz z Państwem oglądam te pomidorasy. Tak dokładnie. Co tu się dzieje? Tak. Smugi, pasy. Bo pomidorki, które posiadamy w tym sezonie, mają różny kolor. Różne fantazyjne ubarwienie. Esyfloresy. Dobra, przechodzimy do trzeciego rzędu. Metry gdzieś 30 i mocno rozkrzaczony pomidor variegata. Marina Price. 6 odmian mam takich i tu są największe owoce. Oho, jest sucha zgnilizna. Mam preparat do opryskania i zastosuję jak najbardziej. Nie teraz. Jest. Pierwsza z odmian. Ciekawe jak reszta owoców. Kolejna
odmiana. Kolego Mike, od Ciebie. Alice's Dreams. Piękne. Jakie kształty. I tu już im wyżej, tym drobniejsze pomidory. To jest trzeci rząd. Jeszcze mamy 3 rzędy. Kolejna odmiana. Kolego Pawle, pozdrówko. Gourmandia. Tam na zewnątrz niczego sobie. Ale tu również dobry jest ten pomidor, ta odmiana. I pod chmurkę, i do foliaczka. No i tu coraz wyżej. A wysokość krzaka 1,70 m. Obok podobnej wielkości, bez pomidorów, Sunset, jak Summer of Love. Nie widzę żadnego pomidora, za to dopiero kwiaty tu pojawiają się. Na wysokości gdzieś tak 1,20 m, 30 m. No i jest ich tu. No i teraz kolejna odmiana, typ variegata. To na górze, niewielkie. Tu mamy partię niżej, sporo owoców. Tu i tu i tu. Na zewnątrz też ich miał dużo. Bardziej malowniczo. Yellow Surprise Variegated. Pamiętacie? Tam były te kulki. Tak zbite mocno, tak bardzo mocno zbite. Liście fantastyczne. Ubarwione fantastycznie. I tu doszliśmy do tego kasady z folii. Tak. A tam arbuzy. Dobra. Oto 4. rząd. Odmiana Blue Beauty. Kolego Mike, od Ciebie. Ma pomidory, ma cudaki, co? Piękne. Piękne fazy. A zobaczycie, zresztą co ja mówię, widzicie u siebie, jak macie Państwo pomidory, jakie są zarąbiste fazy przebarwiania się. Czaderskie. Sporo pomidorów jest. I teraz kolejna odmiana, typ variegata. Pomidorki variegata mają różną moc przebarwiania się liści. Co odmiana, to inaczej. Odmiana Faelans First Snow Variegated. Na to wychodzi, że dopiero kwiatki. I tu jest taka masa kwiatu, że szok. To wszystko to jest jego. Owocu jeszcze nie ma. Tak. Dopiero na tej wysokości grona będą. A jest tu. Bardzo maleńki. Taki maciupki, maciupki. I wysokość 1 m. Sadzonka o nazwie Afternoon Delight. Też ma ciekawie wyglądające już pomidory. Super. 1, 2, 3, 4. Poskręcane cudacznie. Tak. I na górze kwiatuszki. I tu 1,70 m wysokości. Mając takie gałązkowe pomidorki. Tu jest widać. Zobaczcie, jak się wiążą kiście. I tu jest odmiana dyskusyjna. Może zaszła pomyłka przy wysiewie. To jest odmiana pstra, variegata. Powinno być
Moonlight, Mile, Pink. Ale na liściach nie widzę absolutnie żadnej wariegacji. Więc może jest to zupełnie inna odmiana. Oho, może zaszła pomyłka. Zobaczcie. Ale to albo nie powielił cech pomidor z zebranych nasion. Zobaczcie, jakie bimbałki. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. No jak owoc dojrzeje, to też będzie człowiek mógł ocenić nazewnictwo. I jesteśmy tu. Woolly Blue Jay. Odmiana o wełniastych liściach. Owocach też. Takich odmian mam 7, a tych wariegata mam 6. I tu są pierwsze na dole. Sadzonka ma metr. Aha, ostatnia w tym rzędzie. O kurczę, jaki fajny pomidor. Anna Meyer. Tu się ciężko jest dostać i ja przepraszam za to latanie chaotyczne, ale nawet żeby zrobić pauzę, to kurde blaszka, nie mamy jak tu palucha między te liście celować w ekran. Patrzcie, co tu on robi, żeby nie urwać, a pomidorem kręcić nie chce. Anna Meyer. Piękna. Dobra, ja nie wiem, dobrze pokazuję? Chyba tak. Zostały 2 rzędy. Chodźmy. Tu niewielki. Typ wariegata znowuż. Jest pomidorek nie jeden, a odmiana nazywa się tak. Variegated Dragon. O, z tej strony stanę. Będzie lepiej widać. Nóżki, tak, tu jest piętro z kwiatami. Owoce 3. Na razie 3. Kolejna odmiana. Pomodoro di Suore Efrati. A jeszcze mam, wiecie, 2 miejsca z pomidorkami. To już w kolejnym odcinku pokażę. Tu przepięknie staśmiony kwiat. Pomidorka brak. Teraz odmiana Fiammante. Wysokość metra nie ma. Może około metra, tak, owszem. Żadnego owoca na razie. I typ wełniasty. Ten ma 1,70 m. Kawałkiem. Kwiatuszki, liście omszałe. A co tu się dzieje? Kwiatek tu był. O, zobaczcie. Nasiona widać wewnątrz. Coś jakby nie miał mocy skórki zbudować, by zasłonić wnętrze. Ciekawe. A na dole są większe sztuki. O, taki kształt. Jest to odmiana wełniasta. Nazywa się Scheherazada Woolly. Tu jest też jeszcze pomidorek. Dopiero tu w tej partii górnej. O, cała fura będzie. Jest już zawiązków. I tu maluszek, żebym wiedziała, że on będzie tak maleńki. Moonlight Mile. To bym go posadziła nie tu w kącie. No raczej nie jest zagłuszany. No przecież korzenie nie wchodzą do niego od sąsiadów. Zobaczcie.
Ten jeszcze owoców nie ma, ale ma taką śliczną łodygę. Coraz bardziej się wybarwia łodyżka. Prawda? I cudowne liście. O, jest pomidorek jednak. Jest. Pierwszy. No, czekamy na niego. Jeszcze tu sadzonka była. Wysokość 1,20 m. Ma pomidorki, a odmiana nazywa się, poczekajcie, Long Keeper. Chyba lepiej wygląda niż na zewnątrz. Teraz Extravagante Roufiange, wełniasty typ. Owoce. Tak. Niewiele ich na razie jest. Typ wełniasty. Rozkrzewia się mocno. Raz, dwa, trzy. Metr ma gdzieś 10. I tu typ Variegata. Też niewysoki. Nazywa się Blues Blink Variegated. Chowają się te pomidory, wiecie? Jak rzuciłam okiem, wydawało mi się, że 2 są. Teraz widzę, że już kolejne pojawiają się. To co? Na razie zauważyliśmy jedną suchą zgniliznę. Ostatni to jest rząd. Bronner Venus. Też lekko wełniasty pomidor. Ciutkę mniej. I wysokość jego 1,70 m. U nas dopiero zaczyna się kwitnienie, więc na wysokościach te pomidory będą. No niekoniecznie, zależnie od odmiany. Tak, to jest jeszcze Bronner Venus. Tak, to jest jeszcze, tu ma pomidory. Typ wełniasty. I zostały 3 sadzonki. Tą mam jedną, jedyną. Kontrast Flanders. No nie chciały nasiona wykiełkować. Bardzo mi na niej zależało. I ona w ogóle była lichutka, sadzoneczka. Ma 1 m, może 10 i owoce tak wyglądają. I w tym miejscu jeszcze powiem wam, rok temu rósł ten najpyszniejszy pomidor, jaki nam ze wszystkich odmian smakował. Śliczne sakiewki. Kontrast Flanders. Ale tu na dole są. Ja pokazałam te teraz, a tu patrzcie. Bimbałki. Ile ich tam jest? 3, 5. Dobrze. Teraz pomidorek, który ma około 80 cm. Odmiana Fuoco Marzano. A wiecie co? On miał chyba, ja teraz nie pamiętam, tą suchą zgniliznę na zewnątrz. Ale czaderskie. A tu raczej nie. Oby nie, oby nie. Bateria mi się kończy. Tam jeszcze jest ukryty. Ale nie, nie ma. Kolejne tu. Muszę przyspieszyć. Ostatnia z sałat. I teraz mega groniasty, czerwony. Na zewnątrz wyglądał gorzej, mniej okazale, ale jak na ten moment foliaku też nie powala na nogi. Ale poczekajcie, to jest dopiero który 10? Tak, jest 10 lipiec. Dopiero się zaczyna u nas zakwit. Wzrost jeszcze trwa i będzie trwał, mimo już nie serwowania azotu. Teraz mąż namacza gnojówki, ten nawóz nie do końca przegryziony koński i tym podlewa rozcieńcza.
No i zużywamy jeszcze ze skrzypu, z wyki kosmatej. No, wyka zawiera azot, wiadomo, ale jeszcze na 1-2 podlania mamy tego towaru. Efektowne. A proszę wpisać, kto ma chęć, mega groniasty, mardar. Zobaczycie, jakie kiedyś mieliśmy, przepraszam, panie małżonku, pomidorki. I co, zapraszam na kolejne filmy. Wszystkiego dobrego. Niech Państwa omijają te wszystkie przebrzydłe gryzonie. I zachęcam, byście się na za rok zaopatrzyli. Takie oto piękne pomidorki. Typ variegata oraz wełniaste. Wszystkiego dobrego. Ależ tu pachnie. No niestety, tylko zaburza tą radość z wyglądu, z tego jak to rośnie, ten szkodnik, który się pojawił. To zasypywał mąż ten, wiecie co, otwory, ale to znowu wyjdzie to jutro pewnie. Dobra. Kończę widokiem na egzotycznego ogórka. Muszę go obronić normalnie zębami i pazurami, bo mąż już by go chciał zerwać, a on ma mieć pół metra. I tym bardziej, że nic jemu się na razie nie dzieje, a jest to odmiana kitajskoje cudo. Tam w głębi też jego brat, tylko jakiś blady. Nie jest tak wybarwiony. Może po prostu zebrane nasionka przez kogoś uległy zapyleniu. No nie wiem, nie powielają cech. To tak jak przy arbuzach na pewno. A może też ten pomidor, który miał mieć liście variegata, nie ma, bo po prostu zostało zapylone inną odmianą, nie powielił cech. Może to F1, tamten, tamtam. Dobra, najlepszego. Cześć. Patrzcie, niewielki deszczyk popadał i pojawiła się tęcza. A wraz z nią ten oto preparat, który zastosuję pomidorkom.